Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Z powodu Państwa prośby, z powodu zbliżających się wyborów i w trosce o to, żeby nasz głos był jak najbardziej efektywny, powstaje ten materiał. Co sądzę o Prawie i Sprawiedliwości, co sądzę o opozycji, kto jest lepszy dla Polski, która wizja jest zdecydowanie lepsza i o tym właśnie będzie ten materiał. Drodzy Państwo, jeszcze raz informuję, że bez względu na to, czy się będziecie ze mną zgadzać, czy też nie, jeżeli będzie wojna w Polsce, to ja jako były żołnierz będę walczył także za Twój dom, za Twoją rodzinę i za Twoją pracę. Naprawdę nie interesuje mnie to, na kogo będziesz oddawał swój głos i czy będziesz się ze mną zgadzał, czy też nie. Krótko o mnie. Pochodzę z dużego miasta, ukończyłem elitarne liceum, ukończyłem Uniwersytet, Akademię Ekonomiczną SGH. Mieszkam w dużym mieście, pracuję, mam zarobki większe niż średnia tutaj krajowa. No i co jest także istotne moim zdaniem, w tym roku w wakacje zrobiłem 13 250 km, wybierając się z Polski samochodem na Gibraltar i pod koniec tego materiału, zachęcam do tego, żeby dotrwać, podzielę się z Państwem moimi opiniami, co słychać na zachodzie. Drodzy Państwo, no i jeszcze bardzo ciekawa informacja. Jeżeli będziecie Państwo ze mną chcieli podyskutować w komentarzach, to informuję już teraz, że przez 7 lat, bardzo regularnie, nawet 7 razy w tygodniu byłem zapraszany do TVN, do telewizji TVN. Teraz przez 8 lat jestem zapraszany do mediów publicznych i innych mediów, jeżeli tylko wyrażą taką ochotę. Więc proszę mnie jako osobę, która ma tak bardzo duże medialne doświadczenie, raczej pytać, gdzie myślę, które medium, która strona mówi prawdę i gdzie ta prawda leży. No i drodzy Państwo, kto jest lepszy? Przechodzimy już teraz do meritum. Drodzy Państwo, zaczniemy od tego, żeby w tym materiale było jak najmniej emocji. Dlatego chciałbym pokazać, jaka jest esencja polskiego sporu politycznego już praktycznie od 200, 300, nawet 400 lat. To, co się teraz w Polsce dzieje, to nie jest jakiś ewenement. Naprawdę nasi przodkowie już też zastanawiali się, jak rozwinąć naszą Polskę. I gdyby tak oskubać do kości esencję i wydobyć esencję polskiego sporu politycznego, to są tylko i wyłącznie dwa bloki. Pierwszy mówi o tym, żeby dokonać rozwoju Polski, żeby w Polsce było lepiej, to trzeba skopiować wszystko to, co wymyślono i co powstało na Zachodzie. I ta opcja uważa, że wtedy Polska, nasz tutaj kraj między Odrą a Bugiem się rozwinie. Natomiast druga opcja uważa, że na podstawie naszego tysiącletniego doświadczenia i historii, nasza historia, nasza tradycja, nasza religia i wszystko, co wynika, nasza kultura jest w stanie wydobyć z Polski taką iskrę rozwojową, która doprowadzi do tego, że wzrost gospodarczy i rozwój naszego kraju nastąpi szybciej, niż gdybyśmy przyjęli ten pierwszy model rozwojowy, czyli takiego ślepego naśladowania i kopiowania, kalkowania wszystkiego, co wymyślono na Zachodzie. I to jest właśnie esencja polskiego sporu politycznego. Drodzy Państwo, no i co teraz się dzieje? Widzimy, że sytuacja polityczna w naszym kraju jest taka, że w latach 2007-2015 przez 8 lat rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a teraz od 2015 roku przez 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Te okienka czasowe są takie same, więc można łatwo porównywać, więc drodzy Państwo, nie dziwcie się, że te wybory to jest po prostu wielki plebiscyt. Czy ten pierwszy model rozwojowy jest lepszy, czy większość Polaków opowie się za tym pierwszym modelem rozwojowym, czyli żeby kalkować wszystko, co jest za granicy i dzięki temu osiągać wzrost gospodarczy, czy też drugą opcję, która mówi, że nasza historia, tradycja, religia, kultura jest w stanie wydobyć naprawdę ten element rozwojowy, który doprowadzi do tego, że wzrost gospodarczy i siła Polski tak naturalnie, organicznie z naszego kraju wyjdzie. No i Platforma Obywatelska i PSL właśnie reprezentują ten pierwszy model, a Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje ten drugi model rozwojowy, tego organicznego szukania iskry rozwojowej, która wypływa z naszej historii, tradycji, religii czy też kultury. No i drodzy Państwo, za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u był jeden potężny kryzys w latach 2008-2009, który naprawdę dopłynął do Polski z zewnątrz,
i partie te polityczne nie były winowajcą tego, co się wydarzyło wtedy w gospodarce. Mogliśmy obserwować, jak się wtedy zachowywali. A Prawo i Sprawiedliwość podczas swojej 8-letniej kadencji 3-krotnie było zaatakowane przez szoki zewnętrzne. Przypominam, pandemia, wojna i teraz inflacja. No i mogliśmy zobaczyć, jak sprawdzają się te modele rozwojowe. Platforma przyjęła jako model rozwojowy taki model polaryzacyjno-dyfuzywny. W skrócie mówi, że przede wszystkim mają się rozwijać duże miasta, a reszta ma się dołączyć. A Prawo i Sprawiedliwość przyjęło model zrównoważonego rozwoju całej Polski. No i te dwa bardzo silne tendencje, te idee i te esencje wzrostu gospodarczego, tego sporu politycznego dotyczącego tego, jak rozwijać Polski, teraz na naszych oczach się ścierają i prawdopodobnie w kolejnych latach także będziemy świadkami tego wielkiego sporu. Każdy ma swoje plusy i minusy, no ale teraz zobaczmy, kto jest lepszy. Z ekonomicznego punktu widzenia jest pewien wskaźnik, który bardzo ładnie, jednoznacznie odpowiada na pytanie, kto jest lepszy. I ten wskaźnik to jest dynamika wzrostu PKB. A teraz porozmawiajmy o konkretach, czyli o bezpośrednich danych makroekonomicznych. Na wykresie dynamika wzrostu PKB w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat i uśredniony KAGR, czyli średnioroczna stopa wzrostu. Jak widzimy, za Platformy Obywatelskiej i PSL-u średni wzrost wyniósł 3,17%, a za Prawa i Sprawiedliwości ponad 3,4%, czyli wzrost gospodarczy, pomimo wszystkich perturbacji, jakie się miały miejsce w gospodarce całego świata i także Polsce, po uwzględnieniu inflacji średnioroczny wzrost jest wyższy za Prawa i Sprawiedliwości, tego modelu gospodarczego przyjętego przez Prawo i Sprawiedliwość. Na kolejnym wykresie widzimy nominalny PKB, jak on teraz dynamicznie rośnie. Nominalny PKB jest ważny z powodu tego, że ma on duży wpływ na dług, o czym będzie za chwilę. Widzimy, jak na przestrzeni tych ostatnich kwartałów bardzo silnie polska gospodarka rozwija się na tle Unii Europejskiej, czyli to, że mamy własną walutę, to jaka jest świadomie prowadzona polityka gospodarcza, no, sygnalizuje nam jednoznacznie, że Polska bardzo dobrze wykorzystuje ten czas, a na dnie widzimy tutaj tego zestawienia są Czechy, które mają model współzależny do rozwoju niemieckiego i jeżeli Niemcy się nie rozwijają albo są w kłopotach, to Czesi także są w kłopotach i to jednoznacznie widać na tym wykresie. Więc jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu PKB, no to Prawo i Sprawiedliwość jest lepsza. Jeżeli rozpatrujemy skumulowaną inflację, to oczywiście widzimy tutaj, że podczas dwóch kadencji Prawa i Sprawiedliwości skumulowana inflacja była ponad 2 razy wyższa niż skumulowana inflacja w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czy to była wina polskich rządzących. I moim zdaniem odpowiedź na to pytanie tkwi, jeżeli zestawimy sobie, jak zachowują się trajektorie inflacji nie tylko w Polsce, ale u naszych sąsiadów. Jak widzimy, trajektorie spadku, wzrostów, dynamiki tendencji są bardzo zbliżone, jeżeli nie praktycznie takie same w Czechach, na Węgrzech i w Polsce, a to sygnalizuje, że polskie decyzje gospodarcze, wszystkie programy społeczne nie miały większego wpływu na to, co się dzieje na inflacji. Po prostu są to zjawiska globalne, które dotarły do nas z zewnątrz. Jedną z największych sił i to, co się teraz dzieje najlepszego w naszym kraju, jeżeli chodzi o gospodarkę, to jest siła polskiego rynku pracy i stopa bezrobocia na poziomie 5 jest najniższa od 1990 roku i pokazuje naprawdę bardzo dobrą kondycję rynku pracy. Absolutnie nie można mówić o kryzysie, a jeżeli równolegle zobaczymy, że mamy do czynienia z rekordowym zatrudnieniem, to jednoznaczne są sygnały mówiące o tym, że nie spełniły się te wszystkie wizje opozycji o tym, że programy społeczne doprowadzą do tego, że Polakom nie będzie się chciało spać, że do jakichś patologii i tak dalej. Te dane jednoznacznie to pokazują, plus warto zwrócić uwagę, jaki jest rosnący współczynnik aktywności zawodowej kobiet, mężczyzn i jak na przestrzeni ostatnich lat on jest tutaj na trajektorii wzrostowej. Ciekawa kolejna informacja, czyli dochód rozporządzalny, czyli to, co mamy faktycznie w portfelach po uwzględnieniu wszystkich podatków, danin itd. I widzimy, jak na przestrzeni od 2015 roku bardzo silnie rośnie ten dochód rozporządzalny, czyli to, co mamy faktycznie w
portfelu, to pokazuje, że ten model jest zdecydowanie bardziej efektywny. Jak zmieniły się wynagrodzenia w małych, dużych, średnich spółkach, to jest kolejny wykres, oraz oczywiście płaca minimalna, gdzie kilka milionów Polaków także korzysta z tego dobrodziejstwa, jakim jest płaca minimalna i w tym wypadku widzimy, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie szybciej rośnie ta płaca minimalna niż taki średnioroczny KAGR, czyli średnioroczna stopa wzrostu za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No i teraz, kiedy mamy wynagrodzenia, kiedy mamy rzeczywiste ceny w sklepach lub w różnych innych miejscach, jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie obiektywnie, bez emocji na pytanie, kiedy było lepiej? Czy teraz przed wyborami w 2023 roku, czy przed wyborami w 2015 roku? Już to, co teraz będzie pokazywane, uwzględnia już inflację, wszystkie inne wydarzenia typu wzrosty wynagrodzeń. Co nam mówi? Kiedy będziemy porównywać płacę minimalną teraz i płacę minimalną w 2015 roku do poszczególnych cen. W pierwszej kolejności cena litra benzyny. I w tym wypadku mamy tutaj 6,59, jak wiemy teraz cena jest niższa, ale pomimo tego, że cena tutaj jest przyjęta 6,59 za litr, to teraz możemy kupić 546 litrów za płacę minimalną, a w 2015 roku tylko 400 litrów za płacę minimalną. Czyli teraz po tych wszystkich inflacjach, kryzysach i tak dalej możemy więcej kupić za płacę minimalną paliwa niż to było w 2015 roku. Podobne zestawienie dla chleba, też więcej możemy kupić. Dla wody też możemy więcej butelek wody kupić, więcej masła możemy kupić, więcej mleka możemy kupić, więcej kurczaków, więcej pomidorów, więcej serków, więcej bananów, więcej czekolady, więcej pomarańczy, więcej nawet piwa. A jeżeli zrobimy sobie takie zestawienie, bo tu u góry jest dokładne źródło, czyli portal dla handlu. Jeżeli zrobimy sobie takie zestawienie tych wszystkich produktów, które są tam przedstawiane, to tylko w około 20% z tych produktów lepiej było za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czyli w 2015 roku. I takim przedstawicielem jest tutaj rolka papieru toaletowego, gdzie mogliśmy kupić w 2015 roku zdecydowanie więcej tych rolek niż teraz. Ale z moich obserwacji wynika, takich subiektywnych, które były na podstawie tego portalu dla handlu, około tylko 20% produktów oferuje teraz mniejszą ilość dobra, którą możemy kupić za płacę minimalną niż to było wcześniej. Dlatego też, jeżeli chcemy obiektywnie spojrzeć na fakty, czyli to, ile naprawdę możemy dóbr i usług kupować w sytuacji, kiedy mamy tylko płacę minimalną, to ewidentnie widać, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Czyli w 2023 jesteśmy relatywnie bogatsi niż w 2015 roku. Jak się kształtowały dynamiki płacy minimalnej w Europie Środkowej? Widzimy, że wcale Polska nie odbiega jakoś tak znacząco od średniej dla całego regionu i można by też tutaj sygnalizować Prawu i Sprawiedliwości, żeby mocniej podnosiło tą płacę minimalną. Te wykresy są tutaj jak najbardziej takie aktualne, no i pokazują, jak na przykład odjeżdża teraz tempo wzrostu wynagrodzeń w Rumunii. No i co jest dla nas bardzo interesujące? Stopa oszczędności, jak zmieniały się oszczędności w naszym kraju. Drodzy Państwo, bez względu na to, jak rozpatrujemy, czy też w ujęciu nominalnym, czy też procentowym, to oszczędności Polaków w latach 2015-2023 rosły dwukrotnie szybciej niż w latach 2007-2015. I drodzy Państwo, no te informacje są wprost szokujące, oceniając te wydarzenia, które miały miejsce ostatnio w polskiej gospodarce, ale dla mnie także jeden z najważniejszych czynników jest także obserwacja, jak zmniejsza się współczynnik Giniego, czyli rozwarstwienia społecznego i w tym wypadku jesteśmy na poziomach lepszych, czyli niższych niż w 2015 roku. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę na to, że jesteśmy także na poziomach niższych, jeżeli chodzi o zamachy samobójcze zakończone zgonem. I ta statystyka dość smutna, ale także pokazuje, że jest ich relatywnie mniej niż to było w 2015 roku. Jeżeli rozpatrujemy podatki, to w tym wypadku zobaczmy,
co się działo za Platformy Obywatelskiej i PSL-u na podstawie takiego wskaźnika, jakim jest Dzień Wolności Podatkowej. I średnio on przypadał 20 czerwca, a za Prawa i Sprawiedliwości średnio wypadał 13 czerwca, czyli podatki za Prawa i Sprawiedliwości są niższe niż to miało miejsce w 8-latce rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Kolejny ciekawy wskaźnik, dochody i wydatki budżetu państwa. Na tym wykresie teraz widzimy, jak wyraźnie one rosły. Od 2015 roku systematycznie mamy wyraźny wzrost, praktycznie już o 100% więcej jest dochodów budżetu niż to miało miejsce w 2015 roku i to pomimo tego, że relatywnie podatki są niższe niż to miało miejsce przed 2015 rokiem. A jak to było za kadencji Platformy Obywatelskiej i PSL, to widzimy stagnację dochodów budżetu państwa w latach 2009-2015. Tu praktycznie te zmiany są bardzo, bardzo niewielkie. To pokazuje złe zarządzanie i styl zarządzania finansami publicznymi. Jeżeli teraz rozpatrujemy dług publiczny, to naprawdę najważniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik długu do PKB, ponieważ to jest naprawdę najistotniejsze, a nie wartości nominalne. Jesteśmy na poziomach teraz niższych niż w 2015 roku. Jak widzimy, systematyczna, bardzo dobra praca polskiej gospodarki i tego modelu gospodarczego powoduje, że w sytuacjach kryzysowej jest bufor, który może być wykorzystywany na kolejne tarcze antykryzysowe. No i rząd Prawa i Sprawiedliwości w czasie tych wszystkich kryzysów, które miały miejsce w ostatnich latach, bardzo dobrze wykorzystywał właśnie to, że gospodarka w sytuacji dobrej koniunktury się oddłuża, ten wskaźnik długu publicznego do PKB bardzo ładnie daje te bufory stabilizujące w sytuacjach kryzysowych i myślę, że jest to jeden z najważniejszych wykresów, który pokazuje dobrą kondycję zarządzania finansami publicznymi w ostatnich latach. To, co nie sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, to są inwestycje, które są na poziomach niższych niż miało to miejsce w 2015 roku, ale z drugiej strony inwestycje bezpośrednie inwestorów zagranicznych wprost w Polsce eksplodują. Dlatego też teza o tym, że inwestycje w Polsce są słabe i źle kontrybuują do PKB, to jest tylko część prawdy, ponieważ jeżeli rozpatrujemy inwestycje jako całość, to warto także obserwować, jaka jest dynamika i wartość inwestycji zagranicznych, tych bezpośrednich, greenfieldowych, a one wprost eksplodują i Polska korzysta z tych nearshoringów, reshoringów i przenoszenia fabryk z Azji w inne miejsca. I te wykresy bardzo ładnie to pokazują. No i to wszystko, zagadnienia związane z inwestycjami w ostatnim czasie powodują, że polska produkcja przemysłowa wprost eksploduje. Widzimy na przestrzeni tych ostatnich 8 lat, jak bardzo dynamicznie, zwłaszcza po tym kryzysie 2020 roku, jak Polska bardzo dobrze wykorzystała ten czas. Polska produkcja przemysłowa na tle naszych sąsiadów, bądź też innych krajów wprost zachwyca skalą i siłą. I to jest jeden z tych motorów napędowych długoterminowego wzrostu gospodarczego. Plus, co jest także bardzo istotne, inwestycje zagraniczne, to, że w miarę jest stabilny złoty, jest dobrze prowadzona polityka gospodarcza, prowadzi do tego, że mamy coraz dłuższe okresy nadwyżek na rachunku bieżącym, czyli mówiąc w skrócie, więcej my Polacy eksportujemy niż importujemy i więcej do Polski przypływa tych inwestycji niż wypływa i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje. Jesteśmy w sytuacji lepszej niż w 2015 roku. Przed 2015 standardem był wielki deficyt miar nierównowagi zewnętrznej, a teraz jesteśmy coraz częściej w sytuacji zbilansowania tych miar, a bardzo często także pojawia się nadwyżka, co jest bardzo dobrą wiadomością sygnalizującą siłę polskiej gospodarki. Jeżeli do tego dodamy także fantastyczne zarządzanie rezerwami Narodowego Banku Polskiego, rezerwami walut i złota, to bez względu na to, czy rozpatrujemy właśnie wartości nominalne, czy też procentowe, to 2 razy szybciej rosną rezerwy za czasów Prawa i Sprawiedliwości niż miało to miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ten wykres jednoznacznie to nam pokazuje. No i teraz przejdźmy do przedsiębiorstw, które także są
bardzo istotne, ponieważ to jest też esencja przedsiębiorczości. I widzimy, że wbrew temu narzekaniu ilość przedsiębiorstw w Polsce wyraźnie rośnie, co jest także niezwykle ważne. Te przedsiębiorstwa mają coraz większą rentowność, czyli to, ile faktycznie osiągają stopy zwrotu ze swojego biznesu i są to poziomy ostatnio rekordowe i wyraźnie wyższe niż to było w 2015 roku, czyli lepiej się w Polsce prowadzi biznes. Dodatkowo wszystkie tarcze doprowadziły do wzrostu płynności finansowej przedsiębiorstw, więc są one bardziej bezpieczne i wykres to ładnie pokazuje, że są te wartości wyższe niż w 2015 roku. A to wszystko do kupy sprawia, że polska gospodarka od 2015 roku szybciej dochodzi i dogania wszystkie kraje rozwinięte z Europy Zachodniej. I ten wykres, który teraz jest w tle przedstawiony, bardzo ładnie to pokazuje, że nie tylko zmniejsza się różnica do tych najlepiej rozwiniętych krajów byłych demoludów, Czechów, Słowenii, ale także ładnie zmniejsza się różnica do tych największych gospodarek krajów rozwiniętych, które wcześniej tworzyły wspólnotę gospodarczą, a to dobrze zwiastuje na najbliższą przyszłość, ponieważ jeżeli te tempa wzrostów będą utrzymane, polska gospodarka będzie bezpieczna i będzie się rozwijała w takim samym tempie, to za parę lat możemy naprawdę dogonić wzrostem gospodarczym, poziomem życia, dobrobytu i dochodów to, co się dzieje w bardzo wielu krajach Europy Zachodniej, a to naprawdę było marzenie pokoleń, bardzo wielu pokoleń naszych rodaków w przeszłości, no i sygnalizuje, że jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu gospodarczego i tego, co się będzie działo w Polsce w przyszłości, dając solidne podstawy naszym dzieciom, które po nas przejmą stery zarządzania Polską. I teraz, kiedy widzimy, że dynamika wzrostu PKB jako taki najważniejszy zagregowany wskaźnik, w którym mamy dochody, w którym mamy inflację, w którym mamy zawarte tempa wzrostu inwestycji i różnych innych czynników, jeżeli już wiemy, który model gospodarczy daje większe efekty, możemy zobaczyć i podjąć bardziej racjonalną decyzję, a ten materiał właśnie powstaje po to, żeby nasza decyzja była jak najbardziej efektywna. A ja osobiście, mając na uwadze wyzwania i zagrożenia, jakie stoją teraz przed Polską, naprawdę, drodzy Państwo, to, co się wydarzyło na Ukrainie 1,5 roku temu, zwiastuje wielkie ruchy tektoniczne w naszym regionie, więc bezpieczeństwo, troska o bezpieczeństwo to jest teraz arcypriorytet dla naszego kraju, bo pamiętamy, co się działo w historii. No, na przestrzeni 300 lat mieliśmy praktycznie już 20 wojen z Rosją i praktycznie co 30 lat jakiś konflikt z Rosją się szykuje. Więc, drodzy Państwo, to nie są żadne zabawy, to nie jest coś, co trzeba bagatelizować. Drodzy Państwo, ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy zagrożona jest nawet egzystencja państwa polskiego, to władza musi być w jednych rękach. Tak? Żeby nie było kłótni, żeby nie było chaosu i żeby nie było dryfu takiego rozwojowego. A pamiętając o tym, że opozycja jest mało wiarygodna. Ja osobiście pamiętam i bardzo wielu moich znajomych zaufało Platformie Obywatelskiej i opozycji, która mówiła w 2007 roku, że będzie program 3x15. Nic z tego nie doszło do skutku. Warto zauważyć, że opozycja jest rozdrobniona, więc szansa na to, że będą kłótnie, chaos i dryf w sytuacji, kiedy mamy za granicą wojnę, kiedy wojna może być w Polsce, gdzie trzeba przygotowywać nasz kraj na takie, naprawdę na egzystencjonalne zagrożenie, to moim zdaniem nie jest dobra strategia. A jak, drodzy Państwo, pokazałem, są tylko dwa, jeżeli zrobimy esencję polskiego sporu politycznego, te dwa wielkie bloki zupełnie wykluczają jakąś trzecią drogę, więc moim zdaniem mówienie o jakiejś trzeciej drodze jest absolutnie nieuzasadnione. I pamiętając o tym także, że model zrównoważonego rozwoju nie tylko prowadzi do wyższego tempa wzrostu gospodarczego, ale także szerzej dystrybuuje owoce wzrostu gospodarczego, to ja wiem, że chociaż w następnych wyborach będę musiał się cały czas zastanawiać, na kogo oddać swój głos, ale w 2023 roku oddam swój głos bardzo świadomie na Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę ta argumentacja, którą Państwu wyłożyłem, skłania mnie ku temu, żeby taką decyzję właśnie teraz podejmować.
A jeżeli dodatkowo zobaczę, jak bardzo irytuje mnie atakowanie przez opozycji wszystkiego, co buduje siłę państwa polskiego, od centralnego portu komunikacyjnego aż po ataki na Straż Graniczną, to naprawdę odpycha mnie to od jakiegokolwiek myśli, że w przyszłości mógłbym zmienić swoją sympatię i myśleć, że ta strona jest godna zaufania i że ona dobrze by prowadziła losy i rozwój Polski w kolejnych latach i w kolejnych dekadach. A co Państwo zrobią, oczywiście to jest Wasza decyzja. Oczywiście zapraszam do komentarzy. Dziękuję, że dotarliście do tego miejsca. Mam nadzieję, że ten materiał zwiększy efektywność głosowania. No i przypominam, że jest stworzony specjalnie na Wasze zamówienie wyrażone w ankiecie. No i teraz na sam koniec odpowiedź na tą kwestię, którą zadałem wcześniej. Drodzy Państwo, w letnie wakacje zrobiłem samochodem 13 250 km po całej Europie. Przejechałem przez Niemcy, Belgię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, dotarłem do Gibraltaru, wracałem południowymi wybrzeżami Hiszpanii, Lazurowym Wybrzeżem, Włochami, Słowenią, Chorwacją, Austrią, Czechami. No i bardzo świadomie i z całą odpowiedzialnością stwierdzę, że najlepiej jest w Polsce, a nad Morzem Śródziemnym w Chorwacji. To jest moje subiektywne zdanie. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że ten materiał spełnił swoją rolę. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Oczywiście to już był ostatni materiał w tej tematyce. No i decyzję oddaję Wam. Dziękuję jeszcze raz, że dotarliście do tego miejsca. Wszystkiego dobrego, udanych wyborów i wszystkiego dobrego dla Polski. Pozdrawiam, cześć!